polityczne czekała cała Polska podczas spotkania z aktywem partyjnym i społecznym Warszawy. Przemówienie było dla całego społeczeństwa polskiego głosem rozsądku i odpowiedzialności politycznej, otwierając drogę do dalszej szczerej dyskusji na płaszczyźnie patriotyzmu i socjalizmu. Cześć, witam Was, moi drodzy. Dzisiaj o zjeździe przestępców, złodziei, malwersantów, kombinatorów, oszustów, kryminalistów, czyli o konwencji PiS, która odbyła się w minioną sobotę. Powiem Wam tak, słuchając przemówień, wystąpień polityków PiS, nie wiem czemu, ale kojarzyło mi się to z Reichstagiem 1939 roku. Retoryka wojenna, wrogowie, wojna, przeplatane pseudopatriotyzmem. Zresztą to dzisiaj to wszystko usłyszycie, zobaczycie. Tak czy inaczej konwencja PiS się odbyła, i PiS wchłonął zjednoczoną, suwerenną Rosję, Polskę, Rosję, czyli wchłania będą mocniejsi, razem będą mocniejsi, przynajmniej tak myślą, że będą mocniejsi przed uniknięciem odpowiedzialności za swoje przekręty, złodziejstwa, malwersacje. Zwyciężymy, ale mówiąc językiem potocznym, a całkowicie przyzwoitym, mogę powiedzieć, będziemy musieli tak jak w 15 roku gryźć trawę. Gryźć trawę. Oczywiście głównym bohaterem był nie kto inny jak sam Jarosław Zbawiciel, Kaczyński zawsze dziewica. Jego przemówienie było płomienne i porywało tłumy do wiwatów, bo wiecie, że jak Jarosław przemawia, to niczym Bóg, wszyscy są zasłuchani, zapatrzeni w Jarosława i choćby gadał największe bzdury, których nie omieszkał tutaj powiedzieć na tej całej konwencji, wszyscy bili mu brawo, bez wyjątku, a gadał takie bzdury. Kaczyński jest tak odklejony od rzeczywistości, że to się aż wierzyć nie chce, że ci ludzie tak ślepo biją mu brawo. Rzecz jasna, głównym bohaterem tej konwencji PiS-u, nie zgadniecie kto był. Oczywiście Tusk. Tusk i Niemcy. PiS żyje, oddycha tylko dzięki Tuskowi i Niemcom. I oczywiście złej Unii. I czemu mówię o retoryce wojennej? Bo na przykład Mateusz Drożyzna Morawiecki wypowiedział wojnę. Nie przesłyszeliście się. Oni będą wypowiadać, bo jak to Morawiecki powiedział, zostało 1000 dni rządów koalicji 13 grudnia. To są słowa Morawieckiego. Więc na te 1000 dni wypowiada im 1000 bitew.
No ci ludzie są poebani, moi drodzy, kompletnie poebani. Zresztą posłuchajcie Morawieckiego, bo no Jarka zostawiam wam na koniec, bo to była perełka, po prostu perełka w tym całym zjeździe tych idiotów. Ale posłuchajcie Mateusza Morawieckiego. I jeśli nawet wygramy wybory prezydenckie, a oni się nie posypią, to wiecie co? Czeka nas nieco powyżej 1000 dni jeszcze z tą koalicją. 1000 niedobrych dni dla Polski, ale w trakcie tego 1000 dni musimy wydać im 1000 bitew. To jest mój plan, moja strategia. Jedna bitwa każdego dnia. 1000 bitew na te pozostałe 1000 dni z okładem. Musimy być odporniejsi. Musimy być odporniejsi od nich. Każdego dnia, w każdym sołectwie, wiosce, powiecie, gminie, mieście mamy tysiące, dziesiątki tysięcy naszych działaczy. Musimy docierać do ludzi. Każdego dnia nasze Grunwaldy, Kłuszyny, Kirchholmy, każdego dnia jedna bitwa, 1000 bitew. Tak długo, tak skutecznie, aż wreszcie runie ten mur podłego fałszu, kłamstwa, zła i pogardy. I wiecie co? Każdy musi zacząć od siebie. Więc ja tutaj też składam przed Państwem, składam przed Wami, drodzy przyjaciele, taką deklarację. Pojadę w ciągu tego 1000 dni na zaproszenie każdego z Was, do każdej gminy, do każdego miasta, miasteczka. Pojadę na zaproszenie każdej uczelni z wykładem. Będę walczył w internecie, w telewizji i w radiu. Będę walczył na YouTubie, na Facebooku, na Xie, na Instagramie, na TikToku. Będę walczył w Polsce, w Brukseli, w Nowym Jorku. Nie możemy im dać ani jednego dnia spokoju, ani jednego dnia wytchnienia. Tak musi wyglądać rzeczywistość. A rzeczywistość jest utkana z tej samej przędzy, co marzenia. Marzenia o wielkiej Polsce, Polsce zasobnej, Polsce sprawiedliwej, solidarnej, takiej, jaką wszyscy kochamy. I ja idę każdego dnia w ten bój dobra ze złem. Nigdy się nie poddam. Każdego dnia będę walczył o wolność i solidarność, o prawo i sprawiedliwość, o nasze fundamentalne wartości. Ani kroku wstecz. Kochani, dlatego naprzód Polsko. Niech wiara nas nigdy nie opuści. Niech Bóg ma w opiece naszą ojczyznę. Niech żyje Polska! Jak widzicie, robi się coraz ciekawiej. Teraz jeszcze lepiej. Czemu ja mówiłem, że mi się to kojarzy z Reichstagiem 1939 roku? Pamiętacie, pewnie kojarzycie te płomienne przemówienia Hitlera w Reichstagu o wielkich Niemczech, o upokorzeniu Niemiec, o wstawaniu z kolan, o walki o wielkie narodowe symbole, wielkie Niemcy, zjednoczone Niemcy. Wszystko to znamy, nie będę propagował tutaj faszyzmu. I dlaczego mi się skojarzyło z Reichstagiem? Właśnie między innymi przemówienie Jakiego. Za chwileczkę wam go wrzucę. Wsłuchajcie się w to przemówienie Jakiego i jeśli nie kojarzycie, posłuchajcie przemówienia Hitlera czy Göringa w Reichstagu. I porównajcie sobie zbieżność tych słów, zbieżność tej gadki. Patryk mówi o wielkiej Polsce, Hitler mówił o wielkich Niemczech.
jaki mówi o upokorzeniu Polski, że Polska jest upokarzana. Hitler mówił, że Niemcy były upokarzane. Hitler mówił o wrogach narodu, jaki mówi o Tusku jako wrogu narodu. Zresztą być może i ja mam takie porąbane skojarzenia, być może wy macie inne, dlatego ja, jak wiecie, dzielę się z wami moimi spostrzeżeniami, być może macie inne. Weźcie, obejrzyjcie, wysłuchajcie jakiego srakiego. No, ja wam powiem, mnie nikt nie przekona, że Jaki nie ściągał przemówień z 1939 roku. Jestem ciekaw waszej opinii na ten temat. Posłuchajcie. Myślenie o Wielkiej Polsce zaczyna się zawsze w głowach. Jeżeli my, jako Polacy, będziemy w stanie odrzucić syndrom upokorzonego, bezdomnego, bez historii, automatycznie odrzucimy Tuska. Bo jego kręgosłupem jest nie tylko nie myśleć o wielkości. Jego sposobem działania jest w ogóle za bardzo nie myśleć o Polsce, bo od myślenia o Polsce za niego są inni. Albo Niemcy, albo w najlepszym wypadku europejska biurokracja. Moi drodzy, zanim przejdę dalej, chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na te zdjęcie, na porównanie. Na górze macie konwencję PiS z 2019 roku, gdy jeszcze mieli nieograniczony dostęp do pieniędzy Polaków, gdy pełnymi garściami kradli, okradali, balowali za nasze pieniądze. I na dole macie zdjęcie konwencji PiS z soboty tego roku, gdy nie mają już możliwości łupienia Polaków. To zdjęcie, te dwa zdjęcia pokazują, na jaką skalę oni kradli, jak się bawili za nasze pieniądze. Gdy już nie mają dostępu do koryta, gdy już muszą wydawać swoje, zobaczcie, jak jest skromnie, a jak hucznie było w 19 roku, kiedy kradli na potęgę. I teraz pytanie do was, moi drodzy. Czy oni walczą o Polskę, czy oni walczą o powrót do koryta, do nieograniczonej ilości gotówki? Bo te dwa zdjęcia pokazują jedno. Oni nie walczą o Polskę, oni nie walczą o dobro Polski, Polaków, oni walczą o swoje dobro, swoją wygodę, o dojenie Polaków i branie pełnymi garściami, tak jak to robili przez 8 lat. To chodzi właśnie o zduraczenie Polaków. Głupi ludzie! Głupi konsumenci. Dlaczego? Wiadomo. Okej, przejdźmy do Jarosława. Wyobraźcie sobie, że ten zaupierzony flejtuch w dwóch różnych butach stwierdził, że to on i reszta pisowców jest elitą narodu. Jak wycedził między swoimi zepsutymi zębami ten zaupierzony flejtuch, stwierdził: jesteśmy elitą narodu. No powiem wam, że pojechał po bandzie. Zresztą kiedyś, jak wiecie, stwierdził, że oni są lepszym też sortem. No powiem wam, że ta elita jest taka trochę niedomyta. To teraz, mój drogi plebsie, wiecie, gdzie jest wasze miejsce, a gdzie jest miejsce Jarosława i jego przybocznych, czyli elity. Elity PiS, bo jak wiecie, jest rasa panów i są ci niżej. No, rasa panów, rzecz jasna, to sam Jarosław i jego przyboczni. Wszyscy, którzy są przeciw Jarosławowi, przeciw PiS-owi, to jest plebs, to jest niżej. No bo
jak już kiedyś, jak wspomniałem, jak kiedyś już Jarosław wspomniał, że to oni są rasą panów, teraz stwierdził, że to oni są elitą Polski, wyobraźcie sobie. Jesteśmy tutaj, proszę Państwa, elitą naszej partii. I co za tym idzie, elitą narodu. Ale powtarzam, mogą być wątpliwości. Wobec tego odpowiem. Tych wątpliwości być nie powinno. Została zaatakowana nasza demokracja. Zostały zaatakowane wszelkie reguły naszej praworządności. Została zaatakowana sfera praw. I moi drodzy, jeśli sądzicie, że to jest najlepsze, co powiedział Jarosław Zbawiciel, zawsze dziewica, no to jesteście w ogromnym błędzie, bo Jarek się odkleił od rzeczywistości na maksa, co wam tutaj no, niejednokrotnie udowodnię. Tak jak powiedziałem, przemówienia, retoryka wojenna, wrogowie i te sprawy, no muszą być, Tusk musi być, no bo ta partia ma program Tusk. Niemcy, zła Unia. To jest program PiS. Bez Tuska, bez Niemców, bez Unii PiS by leżał i kwiczał. Nie miałby żadnych konkretów. Tutaj dla przykładu macie wypowiedź Tuska i wypowiedź Kaczyńskiego. Wypowiedź Tuska z konwencji PO i wypowiedź Kaczyńskiego ze swojej konwencji. Czyli słowa mają duże znaczenie i to, kto jak je wypowiada, powinno co niektórym dać do myślenia. Nie spodziewam się tutaj, że twardy elektorat PiS, beton pisowski, cokolwiek z tego zdjęcia cokolwiek zrozumie, cokolwiek wyciągnie. Nie liczę na to i tutaj no nie oszukujmy się. No realia są jakie są. Są ludzie z wypranymi mózgami i koniec. No tutaj nic do nich nie dotrze. Z jakiej telewizji? Sienkiewicza i Tuska. Ale proszę pana, telewizja Polska Panorama jest w tej chwili w sposób przestępczy opanowana, ja z nią nie rozmawiam. Dziękuję. Bardzo proszę. Moi drodzy, powiem wam tak, po tym sobotnim wystąpieniu, przemówieniu prezesa Jarosława Zawsze Dziewicy, dowiedzieliśmy się już, że jedynym wnioskiem, jaki wyciągnął Kaczyński z wyborczej porażki, jest to, że potrzeba jeszcze więcej tego samego, by powrócić do władzy. A jeśli ktoś liczył, myślał, że Kaczyński zrobi przy okazji kongresu PiS jakiś rachunek sumienia, no musi się niestety srogo rozczarować. Jeśli ktoś wierzył, że Kaczyński wyciągnie wnioski, przyzna się na przykład, że na przykład sprywatyzowanie Funduszu Sprawiedliwości oraz reformowanie wymiaru sprawiedliwości w wykonaniu Ziobry, tu też pójście na zderzenie czołowe z Unią Europejską przy jednoczesnym oparciu kampanii wyborczej na motywie Donalda Tuska, powtarzającego w TVP Für Deutschland, nie było, mówiąc delikatnie, delikatnie mówiąc, optymalne. No i tutaj również będzie niestety rozczarowany. Hitler toleruje demonstracje, te kodowskie, niezwykle agresywne w stosunku do niego, można powiedzieć, skierowanej w stosunku do jego partii. I tak powiedziałem o tym rozczarowaniu, że Kaczyński liczył na to, że przed wyborami, że
Głównym wrogiem będzie Unia, będzie Tusk, że przez to wygra na wybory, że no, ludzie się sprzeciwią temu Niemcowi, Tuskowi, zdrajcy Tuskowi. Jakoś to nie wypaliło. No, jak się okazało, było całkiem odwrotnie. Ludzie się zmobilizowali i stali do późnych godzin nocnych, żeby odsunąć tą elitę całą od władzy. Kaczyński nadal jest przekonany, że on i jego formacja żadnych błędów nie popełnili. Według niego i całej tej wierchuszki pisowskiej Polska pod rządami PiS przeżywała złoty wiek, a dojście obecnej koalicji do władzy jest wynikiem nieporozumienia i, uwaga, niemieckiego wsparcia. Innymi słowy, wszystko byłoby w porządku, tylko część Polaków tego nie zrozumiała. Tak, mówię do was, głównie moich widzów, którzy słuchają mojego antypolskiego ględzenia, który atakuje ten cudowny rząd tego wspaniałego nadprezesa Jarosława Zawsze Dziewicę. To przez takich jak ja, przez takich jak wy, Jarosław nie może rządzić, ta superpartia nie może rządzić i Polska stacza się. I oczywiście Tusk temu winny i jesteśmy wspierani przez Niemcy, wyobraźcie sobie. Tak, to jest wszystko wasza wina według Jarosława. To, że ogromna część władzy w Niemiec, bo przecież w Polsce ogromna część władzy jest w ręku samorządów, jest właśnie w ręku wrogich mu sił, w tym także w Berlinie, etc., etc. To, można powiedzieć, jest przekroczenie progu jakiegokolwiek już racjonalnego myślenia. To jest czysty absurd. To jest koncepcja, która dzisiaj ma wyłącznie uzasadnić to, że ich władza nie obowiązuje. Samo obowiązywanie prawa zostało podważone. Już nie tylko praworządność, czyli jego stosowanie, tylko sam fakt obowiązywania został podważony. I dlatego możemy tutaj mówić o czymś naprawdę bardzo daleko idącym. Ale uderzono także w prawa człowieka. To, co dzieje się wobec księdza Olszewskiego i dwóch pań zatrudnionych w Ministerstwie Sprawiedliwości, co było wielokrotnie opisywane, to jest kwalifikowane w konwencjach ratyfikowanych przez Polskę już po 89 roku, dokładnie w 92. To są, proszę Państwa, tortury. Czyli wyobraźcie sobie, że Kaczyński i ta cała jego wierchuszka nadal uważa, że możliwe są tylko dwie sytuacje. Albo Polską rządzi PiS, albo Polski nie ma, wyobraźcie sobie. Obecny rząd został przez nadprezesa Jarosława Zawsze Dziewicę przedstawiony nieomal jako władza okupacyjna. Raz pojawiło się porównanie metod obecnie rządzących, uwaga, do III Rzeszy. Tak, tam takie słowa padły. A wiele razy do komunistycznych władz Polski. Według tego chorego psychicznie człowieka, czyli Jarosława Zawsze Dziewicy, nadprezesa, rząd Tuska demoluje państwo na każdym polu, a robi to nie tylko dlatego, że rządzić nie umie, ale dlatego, że realizuje, uwaga, obce interesy, czytaj niemieckie oczywiście. Kaczyński nie wyjaśnił przy tym, czemu demoniczni Niemcy, których interesy Tusk i jego ministrowie realizują, wybrali jako wykonawców swojego planu ludzi, którzy rządzić nie umieją. Ale to jest oczywiście detal, bo według Kaczyńskiego Tusk i jego ministrowie rządzić nie potrafią, ale Niemcy, te straszne, przebiegłe Niemcy, wybrali właśnie rząd,
który nie umie rządzić, żeby rządził. Ważne, że zdrajcy i że jedyną nadzieją dla biednej ojczyzny jest nasz umiłowany PiS. Więc moi drodzy widzowie, pamiętajcie, następne wybory tylko Jarosław, tylko PiS. I ążej na 3. kadencję, a będziemy opływać w luksusach. Polska będzie mlekiem i miodem płynąca. Słuchajcie Jarosława, bo Jarosław wie, co mówi. Jarosław Kaczyński straszy, że Donald Tusk mógłby użyć w Polsce obcych wojsk. Prezes domaga się zmian w konstytucji i utworzenia Rady Stanu. Powiem wam tak, moi drodzy, no jest zaskakująca też wizja świata przedstawiona przez Jarosława Zbawiciela Zawsze Dziewicę. W czasie, gdy Rosja rozpętała wojnę, nasz ukochany nadprezes Jarosław Zawsze Dziewica każe nam się bać Niemiec i Unii Europejskiej. Dość ciekawa strategia, prawda? Tak naprawdę jakby miało do tego dojść? No, mi osobiście trudno na to pytanie odpowiedzieć, no ale według Jarosława Zawsze Dziewicy nadprezesa Kaczyńskiego tak będzie, więc to nam wszystkim malućkim, oczywiście plebsowi, no bo do elity się nie zaliczamy, pozostanie nam pewnie no, tylko uwierzyć Jarosławowi na słowo i powinno nam to wystarczyć. Skoro Jarosław tak powiedział, to tak jest, tak ma być i tak będzie i nie ma dyskusji. Rzadko sobie to uświadamiamy, ale nic się nie robi ani Polakiem, ani Niemcem, ani Anglikiem, ani Amerykaninem, ani kimkolwiek innym. Rodzi się po prostu noworodek. No musicie, moi drodzy, przyznać, że mądrego to aż miło posłuchać, ale w końcu to jest elita i te głębokie przemyślenia naszego Jarosława no, powinny trafić do wszystkich serc Polaków i zapamiętać, niech każdy Polak to cytuje, że nikt nie rodzi się Polakiem, Amerykaninem czy Anglikiem, ale noworodkiem. No, kto by pomyślał, że człowiek się rodzi jako noworodek, a nie jako Polak, Amerykanin, czy no takie głębokie, aż wzruszyłem się niemalże do łez. Tak powiedziałem, mądrego warto posłuchać. Zresztą pamiętacie, Jarek kiedyś powiedział, że nie ma wielu mądrzejszych ludzi od niego na świecie. I tutaj macie najlepszy tego przykład. O kurwa! Także przejdźmy do kolejnego etapu. Tak wam wspomniałem, już wiecie o tym, że w sobotę odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Przysusze, na której doszło też do połączenia PiS i suwerennej Polski. O tym też powiem za chwilę. I z tej okazji, no jakżeby inaczej, główne źródło informacji pisowskiego betonu, czyli telewizja Ruspublika, zaprosiła do tego sztandarowego programu Gość Dzisiaj no nikogo innego jak naszego Jarosława Zawsze Dziewicę Kaczyńskiego. I ta rozmowa miała się zacząć tuż po głównym wydaniu dziennika. No ale widzowie ujrzeli piękną Danusię Cholecką i prezesa PiS. Dopiero chwilę przed godziną 20. I powiem wam, że prawdopodobnie tam polecą głowy, krew się poleje, bo podczas łączenia ze studiem w Warszawie doszło, wyobraźcie sobie, do niewybaczalnej wpadki. Widzowie zobaczyli, jak nasza funkcjonariuszka Danusia Cholecka prosi naszego Jareczka, żeby się wyprostował. Nieświadomy, że jest już na żywo, nasz prezesunio zaczął się tłumaczyć. Wyobrażacie sobie? Przecież to poszło na cały świat, to jest niewybaczalne. No, co innego, gdyby to spotkało Tuska, no ale naszego Jarosława, nieomylnego, idealnego,
chodzący ideą, chodzący kryształ i taka wpadka, ja ją wam oczywiście zaraz puszczę, a jakżeby inaczej. Mam nadzieję, że nie widzicie mnie za to, że tak oczerniam naszego nadprezesa Jarosława Zawsze Dziewicę. Jak się tłumaczył Jarek, ja wam postaram się to, nie wiem, przetłumaczyć, bo nie wiem, czy będzie dobrze słychać na tym materiale, ale Jarek powiedział tak. Ja się niestety objadłem, bo ja żyję w tej chwili, zaczął Kaczyński, po czym natychmiastowo został uciszony przez naszą Danusię Cholecką. Było słychać takie ciii, zwróciła się do prezesa, zasłaniając palcem usta. Zresztą zobaczcie sami. No, to jest karygodne, żeby coś takiego wyciekło i żeby to zobaczyli wszyscy. To jest, za to powinny polecieć głowy jak nic. My przenosimy się do Przysłuchy. Tam jest Danuta Cholecka i jej gość zapowiadany przez nas prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Witaj, Danusiu. Panie premierze, troszkę się wyprostujmy. Się niestety objadłem, bo ja w ogóle żyję w tej wsi. Dobry wieczór Państwu. Danuta Cholecka, witam Państwa. Także moi drodzy, taki ostatni rozdział dzisiejszego materiału. Może zatytułujmy to Zmiany w PiS, czyli Kaczyński eliminuje zagrożenia. Czyli tak jak już wiecie, w sobotę odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości, na której, wyobraźcie sobie, doszło do połączenia PiS i suwerennej Rosji. Decyzję ogłosił Patryk Jaki-Sraki, który stwierdził, że działanie pod wspólnym sztandarem ma najwyższy cel. Czyli krótko mówiąc, suwerenna Polska w sobotę oddała swoją suwerenność na rzecz PiS. Pamiętacie, jak Ziobro krzyczał, żeby nie być fujarami, ale pisiorami? Zostali z kolegami całkiem chętnie pisowskimi pindolami. Można by chyba tutaj śmiało powiedzieć, że zdegenerowana, zorganizowana przestępczość zjeb PiS jeszcze bardziej zjednoczona. Na naszych oczach, moi drodzy, złodzieje, oszuści z PiS łączą się, żeby się chronić przed odpowiedzialnością karną. Przynajmniej ja to tak widzę. Jak zapewniał w swoim płomiennym przemówieniu doktor Jaki, że chodzi tutaj o przyszłość i suwerenność Polski, wyobraźcie sobie, a mi się wydaje, a wręcz jestem pewien, że tu chodzi o bezkarność tych wszystkich złodziei. W tych 10 punktach deklaracji podpisanej przez Jarosława Zbawiciela Kaczyńskiego i doktora Jakiego znalazły się między innymi, i tutaj uważajcie, bo to jest naprawdę ciekawe, prace nad nową konstytucją, która przywróci ład ustrojowy w Polsce. Asertywna polityka wobec Unii Europejskiej. Obrona polskiej suwerenności, odrzucenie Zielonego Ładu, tego Zielonego Ładu, który Morawiecki podpisał. No ale dobra, oni mają fantazję, powiem wam. Przywrócenie pełnej wolności w Polsce, odrzucenie ideologii gender oraz obrona tradycyjnych wartości i rodziny, budowa dobrych relacji z USA. Wiwat USA! Ale co jest najlepsze, tą deklarację napisali, elita, pamiętajcie, to jest elita, ta elita napisała to z takimi bykami błędami, macie tu na czerwono zaznaczone. Ale jak elita coś wymyśli, to klękajcie narody. Oczywiście
następca Ziobry, doktor Jaki i nasz Jarosław Zbawiciel, jeden z najmądrzejszych ludzi na świecie, oczywiście to podpisali. Kto tam będzie na jakiejś deklaracji, na jakieś głupie błędy patrzał? No przecież oni są prawdziwymi, jedynymi Polakami i takie błędy to pewnie Tusk im napisał, zrobił na zlecenie Niemiec, bo ja inaczej tego nie widzę. To była prowokacja Tuska i tego całego lewactwa, no bo chyba nie wierzycie w to, że prawdziwi, jedyni Polacy mogliby w tak bezczelny sposób tak ordynarne, podstawowe błędy porobić. Ja w to osobiście nie wierzę. To jak nic robota Tuska i Niemiec. Nie wiem, ale ja innej opcji nie widzę. Jesteśmy tutaj, proszę Państwa, elitą naszej partii. I co za tym idzie, elitą narodu? I co za tym idzie, elitą narodu? Moi drodzy, powiem wam tak, to całe połączenie, wchłonięcie tej Zjednoczonej Prawicy no nie spowoduje jakiegoś tam znacznego wzrostu poparcia dla tej partii, bo jak wszyscy wiemy, ta śmieszna partyjka Ziobry, czy obecnie Jakiego, no wszyscy jej członkowie by się zmieścili w jednym toj-toju. Być może zmniejszy prawdopodobieństwo, że to poparcie spadnie. Jeszcze jest element rozgrywki z Konfederacją. W zeszłym roku PiS miał 5 razy większe poparcie, teraz ma tylko 2-3 razy większe od Konfederacji. To jest taka typowa eliminacja zagrożeń, upewnienie się, że suwerenna Rosja czy tam Polska jest cały czas w obozie PiS i że będzie na smyczy Kaczyńskiego. Konfederacja może się podzielić, a PiS zmniejszył szansę, żeby politycy suwerennej Polski w ramach przetasowań przeszli generalnie do tej partii, czyli inaczej rzecz ujmując, PiS wchłonął tą śmieszną partyjkę suwerenna Polska. Konfederacja być może też się przyłączy do tej partii Kaczyńskiego i powiem wam, że wcale nie byłbym tym wcale zdziwiony. No łączymy się po to, żeby dokonać aktu konsolidacji wewnętrznej, no bo myśmy przecież współdziałali, mamy wspólny klub, ale jednak organizacyjnie byliśmy odrębni, a ta konsolidacja jest dzisiaj bardzo potrzebna, już nawet nie tyle prawicy, co po prostu Polsce, bo musi powstać tego rodzaju podmiot polityczny, który będzie w stanie wygrać z tą drugą stroną, z obecną koalicją rządzącą, zatrzymać ten fatalny proces, który w tej chwili trwa w naszym kraju i to jest dla Polski sprawa naprawdę bez żadnej przesady życia i śmierci. I stąd niezależnie od tego, co było przedtem, no trzeba się łączyć, trzeba nawet czasem przechodzić do porządku dziennego, chociaż to nie jest ten przypadek, ja mówię o przyszłości nad sprawami naprawdę trudnymi po to, żeby to zwycięstwo odnieść, bo jeszcze raz to powtórzę z całym naciskiem, to jest kwestia nie interesu prawicy, nie interesu jakiejś partii, tym bardziej to jest sprawa polskiego interesu. Tym całym zjednoczeniem czy wchłonięciem PiS-u Zjednoczonej Prawicy Kaczyński chce pokazać, że te wszystkie opowieści o podziałach i konfliktach Zjednoczonej Prawicy są nieprawdziwe. Czy to sobotnie wystąpienie miało, nie wiem, wzmocnić pozycję Jakiego jako ewentualnego kandydata na prezydenta? No, jeśli nawet Jaki wystartuje jako prezydent, to dostanie za przeproszeniem taki sam wpierdol od Trzaskowskiego, jak podczas wyborów na prezydenta Warszawy. No PiS ma ewidentnie problem z wyborem kandydata, no bo jak wiecie, musi być młody, przystojny, znać języki, być obyty, no i
mieć elokwencję. No w PiSie jest dużo kandydatów, tu macie na zdjęciu, czy Jasia Kowalskiego, czy Suskiego, czy tego Tołdiego, no mnóstwo jest odpowiednich kandydatów na PiSie. No ale jeśli chodzi o Jakiego, no to wyobraźcie sobie, że Jaki przyciągał umiarkowanych wyborców, którzy są potrzebni do zwycięstwa. No słabo to widzę. Tak czy inaczej, nasz prezesunio Jarosław, zawsze dziewica, podpisali z Jakim tą 10-punktową śmieszną deklarację z błędami na poziomie podstawówki. Ta deklaracja ideowa w związku z połączeniem ugrupowań. Czyli na przykładzie Jakiego? Był najpierw PO, potem poszedł do PiS, potem zrezygnował z PiS, poszedł do partii Ziobry. A teraz całą partię Ziobry z powrotem do Kaczyńskiego. No, polegać na nich jak na Zawiszy. Ale partia będzie wzmocniona, bo cała masa ludzi z suwerennej Rosji przeszła do PiS. No, wzmocnienie, posiłki przyszły niesamowite. Już tutaj powinni się wszyscy trząść porami ze strachu. Wyobraźmy sobie Państwo taką sytuację. Hitler dochodzi do władzy dwukrotnie i w związku z dojściem Hitlera do władzy Hitler toleruje opozycję i to opozycję totalną. Hitler toleruje demonstracje w stosunku do niego, można powiedzieć, skierowanej w stosunku do jego partii. Porównanie naszych rządów do rządów Hitlera, NSDAP, etc., etc. To są, proszę Państwa, tortury. Tak, czy ktoś z nas sobie wyobrażał, że w 35 lat później w Polsce będą stosowane tortury i nieludzkie traktowanie? Nie będziemy przestrzegali pewnych przepisów, dlatego, bo prawo jest takie, jak my rozumiemy. Tak czy inaczej, według Jarosława, naszego Zbawiciela, ta jedność Zjednoczoną Prawicą i PiS-u jest bardzo potrzebna nie tylko prawicy, ale i Polsce. Musi powstać tego rodzaju podmiot polityczny, który będzie w stanie wygrać z obecną koalicją rządzącą, stwierdził nasz Jarosław wspaniały, który ocenił, że jego zdaniem Polska stanęła przed wyzwaniem, którego nie było od 1989 roku. I powiem wam, że w pewnym sensie się tutaj z Kaczyńskim zgadzam, bo wychodzenie z komunizmu to był mały Miki, mały pikuś w porównaniu z czym Polska, Polacy muszą się zmierzać przy wychodzeniu z kaczyzmu, z pisizmu. No oczywiście Jarosław po tej całej konwencji zjednoczonych przestępców musiał zaczerpnąć świeżego powietrza. Być może go dwójeczka przycisnęła, bo jak już się dowiedzieliście, był na żarty. Zresztą, co ja tu będę gadał? Zobaczcie. Bardzo rzadko można spotkać las, do którego się spokojnie wchodzi. My tą wolność mamy. Chodzimy na grzyby. Ogromna część Polaków chodzi na grzyby. Chodzimy tam, żeby wypocząć, żeby się przejść w najróżniejszych celach. No to idziemy na grzyby. Dobra, pora na podsumowanie. Moi drodzy, tak podsumowując, wszystko, czyli jest po staremu. PiS będzie szedł do władzy, obiecując nam Polskę taką, jak przez 8 lat była i jaką Polacy 15 października 23 roku po prostu odrzucili. Przez 8 lat rządów PiS największą siłą tej partii było to, że opozycja nie potrafiła zrozumieć przyczyn swojej porażki.
Dzisiaj Donald Tusk może czerpać siłę z tego samego źródła. Takie jest moje zdanie i w ten sposób chyba to podsumuję. No i pamiętajcie, moi drodzy, że jesteście tylko plebsem, szarymi ludkami. Prawdziwa elita to jest PiS i jego satelity, jego funkcjonariusze. No i elitą, ewentualnie taką mniejszą elitą są wyznawcy PiS-u. Każdy, kto nie jest pisowcem, ślepo nie wierzy PiS-owi, jest zdrajcą, Niemcem, nie jest Polakiem, a nie daj Boże jeszcze nie jest katolikiem. Przecież obozy jakieś powinni uruchomić, bo jak to, że tacy wrogowie ojczyzny pałętają się swobodnie po ich Polsce. I zapamiętajcie, że tylko ten Jarosław, jeden z najmądrzejszych na świecie, ten Jarosław może ocalić Polskę, Polaków. No i oczywiście przy pomocy swojego wiernego Giermka, doktora Jakiego, który poszedł do niego, podpisał tą deklarację i będą walczyć o dobro nas wszystkich. Nawet myślę tych lewaków, których oczywiście nawrócą na dobre tory, patriotyczne tory. Także bądźmy dobrej myśli. Ja wam już bardzo dziękuję. Dziękuję wam też oczywiście za wczorajszego czata na żywo. Jest nas coraz więcej, coraz bardziej się udzielacie, co mnie bardzo cieszy. Niech was błogosławi święty Jarosław Zbawiciel i wszyscy święci pisowcy. Dobra, nie, bo już mnie zaczyna ponosić fantazja. Trzymajcie się, moi drodzy, do następnego materiału. Cześć. Potrzebuję wykonać zadanie, wygrać. Potrzebuję funkcje kontrolne instytucji, urzędów, komisariatów pieniędzy. Potrzebuję władzy centralnej w Polsce. Parlament, rząd. Chodzi o wywołanie awantury. O wywołanie w Polsce wielkiej awantury, bo ta władza ma tylko szansę wtedy, jeżeli będzie awantura. Nasze główne przesłanie. Przejmiemy władzę, a głęboko w to wierzymy, że przejmiemy, to wszystkie te choroby zostaną zrealizowane.